Do aptek trafił aktualnie najmocniejszy produkt od firmy Spectrum Therapeutics, bo aż 25% THC. Do tej pory największe stężenie w aptekach to 22%. Nie pozostało mi nic innego jak wysłać surowiec do laboratorium Canalabs i sprawdzić, jaki skład terpenowy ma ten konkretnie kultywar oraz czy oprócz THC i CBD znajdują się jeszcze inne kanabinoidy, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak w przypadku Aurora 22% Ghost Train Haze okazało się, że jeszcze ma blisko 4% CBG. Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści edukacyjne dotyczące narkotyków, których celem nie jest ich promowanie, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych i są odpowiednie dla reklamodawców. Prowadzącym tego kanału jest farmaceuta, a film ma na celu poszerzanie świadomości na temat medycznej marihuany. Jest to odcinek z serii Raport Konopiarza, w którym badam surowiec farmaceutyczny, który nie posiada ulotki dołączonej do opakowania, zatem wymaga omówienia tak, aby każdy pacjent, który stosuje medyczną marihuanę, wiedział, z czym ma do czynienia, gdyż informacje na takim opakowaniu zbyt wiele nam nie mówią. Zatem lecimy z tematem Let's Go! Krypton. Bo taka nazwa kultywaru znajduje się w takim oto czarnym opakowaniu ze złotą nakrętką, która zawiera w środku 5 gramów surowca. Jest to produkt z dominacją charakterystyki indica. Wysoka zawartość THC plasuje ten produkt w kategorii surowców przeznaczonych dla pacjentów, którzy są już włączeni do terapii medyczną marihuaną oraz mają wyższy próg tolerancji, ponieważ jest to wysoka zawartość THC. Wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem konopi o wysokiej zawartości THC wskazują działanie przeciwwymiotne, przeciwbólowe, mocno pobudzające apetyt, miorelaksacyjne, przeciwzapalne oraz uspokajające. Jako ciekawostkę muszę Wam przekazać informację, którą znalazłem w ulotce informacyjnej dla lekarzy i farmaceutów, a mianowicie producent uprzejmie informuje, że kwiaty są trymowane ręcznie oraz suszone metodą wiszącą, co ma powodować większe nasycenie pąków kwiatowych terpenami. Brzmi jakby susz był jakoby kraftowy? Przyjrzyjmy się wynikom analizy składu kanabinoidów. Uwaga! Suma wszystkich kanabinoidów to 27,97%, co stanowi bardzo wysoki parametr, z czego suma THC w badanej próbce to aż 27,2%. Mamy ciekawy również stosunek form aktywnej THC do kwasowej, a mianowicie THC 10,04, THCA 17,5. Świadczyć to może o tym, iż surowiec mógł w cudzysłowie trochę leżeć, zanim trafił do aptek, ale nie ma to absolutnie żadnego wpływu na finalny efekt terapeutyczny. Ilość pozostałych kanabinoidów nie przekracza 0,3%, czyli taki oto krypton jest bogaty głównie tylko w THC. Pełny raport, czyli sprawozdanie z badań, oczywiście możesz pobrać do wglądu w linku, który znajdziesz w opisie tego filmu. Przechodzimy dalej, czyli do omówienia rzeczy jakże turboistotnych, czyli terpenów. Na podstawie wyników laboratorium od największej ilości lecimy. Pierwszy jest linalol, 5454 mg na kilogram, jest znany ze swojego kwiatowego, lekko przyprawowego aromatu, naturalnie występuje w lawendzie i mięcie. Ma działanie przeciwlękowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Drugim terpenem jest mircen, 4932 mg na kilogram. Ziemisty, muszkatołowy aromat, występuje w mango, trawie cytrynowej oraz chmielu. No i mircen jest znany z właściwości przeciwbólowych, przeciwzapalnych oraz relaksujących, a jego cechą charakterystyczną jest to, że wykazuje synergizm działania z innymi terpenami i wywołuje zwiększone działanie spowodowane zwiększoną przepuszczalnością błon komórkowych bariera krew-mózg. Dlatego produkty bogate w mircen są potencjalnie dużo mocniejsze pomimo zawartości THC. Kolejny terpen, transkariofilen, 3503 mg na kilogram, oferuje pikantny, pieprzowy zapach i występuje w czarnym pieprzu w goździkach. Ma silne działanie przeciwzapalne, a jego cechą szczególną jest to, że jest agonistą receptora CB2, czyli jest tak zwanym nietypowym kanabinoidem, który działa tak samo jak stricte kanabinoidy. Limonen 1865 mg na kilogram, ma świeży cytrusowy zapach, występuje w skórkach cytrusów. Limonen posiada właściwości przeciwdepresyjne oraz przeciwrakowe.
Następny nerolidol 1797 mg na kilogram, charakteryzuje się delikatnym, lekkokwiatowym, drzewnym aromatem. Znajdziemy go w jaśminie, imbirze oraz w lawendzie. Działa przeciwbakteryjnie oraz przeciwgrzybiczo. Alfa-humulen 1091 mg na kilogram zapewnia ziemiście drzewne nuty. Obecnie występuje w chmielu, korzenia imbiru, jest znany z właściwości przeciwzapalnych. No i pozostałe terpeny w mniejszej ilości znajdziemy bisabolol, fytol, alfa, beta, pinen. Podsumowując, suma zawartości zidentyfikowanych wszystkich terpenów zbadane w próbce Krypton, uwaga, wynosi 19 944 mg na kilogram, co daje nam jak na ten moment największą ilość wśród zbadanych przeze mnie produktów. No i przechodzimy do części, na którą wszyscy czekali, czyli ocena organoleptyczna kwiatostanu, takich jak zapach oraz wygląd. Musicie pamiętać, że jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena. Bardzo bym chciał i mega was o to proszę, abyście pod tym filmem w komentarzu skrobnęli swoją własną ocenę tego produktu pod kątem zapachu, wyglądu oraz również smaku. Efekty terapeutyczne również są mile widziane. Ocena zapachowa. Wyczuwamy zapach piżmowy, ziemisty, lekko cytrusowy aromat. Ocena wizualna, struktura zbita, kwiaty lekkie, łatwe do kruszenia, bardzo oszronione, lepkie od żywicy, koloru jasnozielonego. To był odcinek z serii Raport Konopiarza. Nie zapomnijcie dać lajka, komentarz, subskrypcję, tak aby kanał mógł się rozwijać. Dzięki wam, kochani widzowie, pozdrawiam was serdecznie. Cześć!